Dzień dobry. O, działa, dobra. Witam serdecznie. Czy ja powinnam stać? Nie, okej. Witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, na spotkaniu z niesamowitą Samanthą Shannon. Ja nazywam się Marta Lis, to jest nasza tłumaczka, Anna Rosiak. Powiedzcie mi proszę, czy ktoś ma przygotowane pytania? Ile z was ma przygotowane potencjalne pytania? Ręka w górę. Okej, bo muszę wiedzieć, ile mam dać czasu. Okej, super, w porządku. Pytania możecie zadawać po angielsku i po polsku, bo pani Ania będzie tłumaczyć dla was. Na początek zaczniemy od pytań ode mnie. Mam nadzieję, że wszyscy będziecie zadowoleni i bawcie się dobrze. Hi, Samantha, how are you? I'm good. I'm astonished by the number of people in this room. Thank you so much for coming. Jestem oszołomiona, ile was jest. Dziękuję. I forgot I was supposed to ask in Polish as well. Okay. Droga Samantho, powiedz mi, czy to jest jeden z twoich pierwszych wywiadów na żywo? Is this one of the first meetings you've got in English? In English, of course. Live? You know, like, not online. Oh, I see, since COVID. Yeah, no, it's been, I think I've done a couple of moderating events where I've got to chair other authors in person. So I think the first event I did after the pandemic was actually chairing V.E. Schwab, who I really admire, and that was really good fun. Like, we had this event in a church in London about her new book, Gallant. But I haven't really done a lot of events kind of where it's just me, actually. I think this is one of the first ones. Jej. Jeśli chodzi o... Przepraszam, tylko chciałam zapytać, czy słyszycie wszyscy dobrze z tyłu, bo ja takie mam wrażenie, że jednak możecie nie słyszycie. Okej, super, przepraszam. Jeśli chodzi o takie wywiady na żywo, to rzeczywiście to jest po pandemii jeden z pierwszych, to znaczy uczestniczyłam w kilku jako moderatorka, czyli bardziej w twojej roli, Marta, razem z innymi autorami. Potem jeden z wywiadów, który bardzo dobrze wspominam, był zorganizowany w kościele w Londynie. Tam rozmawiałam z autorami, to było bardzo ciekawe wydarzenie, natomiast takie, w którym ja jestem w centrum, to jest jedno z pierwszych, rzeczywiście. Zawsze zastanawiam się, jak to się wszystko zaczęło. Powiedz mi proszę, jak to było, jak mała Samantha zdecydowała, że będzie pisała książki fantastyczne. So I'm always curious how it all started. So when did little Samantha decide, okay, from now on I'm going to be a writer and I'm going to write fantasy novels? Well, some authors, you'll hear them say that they wanted to be writers basically since they were babies, which I didn't. I actually wanted to be a vet when I was very small. And then I realized that I didn't. I mean, I'm fine with animals, but I don't think I want to dedicate my whole life to working with them, which is quite important when you're a vet. So that went out of the window. I'd always loved reading stories when I was a kid, and I used to write like little stories when I was like maybe 8 or 9, and then I wanted to be a writer seriously from when I was about 12, because that's when I actually learned that you could do that for a living. Like, before I was 12, I don't think I fully understood that people created stories. I sort of just thought that they grew on trees or something. It was like, it's weird when you're a kid, like you don't, I mean, obviously there's like a picture of the author in the back of the book and there's a little biography, but I never like really took any notice of them. So it was like books just came from nowhere. And then suddenly I realized that you could actually do that for a job, and that's all I ever wanted to do since. I'll let you. Cóż, znacie na pewno autorów i autorki, którzy twierdzą, że praktycznie odkąd się urodzili, pojawili na świecie, to chcieli pisać. Ja nie należę do tej kategorii. Ja jako mała dziewczynka chciałam być weterynarzem i dosyć długo, natomiast potem doszłam do wniosku, że to nie jest coś, czemu chcę poświęcić życie. Myślę, że jak się wykonuje ten zawód, to trzeba być mu absolutnie oddanym, co nie znaczy, że nie lubię zwierząt, bo bardzo lubię. Natomiast jeśli chodzi o moją karierę autorki, to zawsze lubiłam czytać. Takie krótkie formy literackie zaczęłam pisać w wieku 8-9 lat, już wtedy tworzyłam historię, a na poważnie pomyślałam o tym, że chcę być autorką, jak miałam mniej więcej 12 lat, bo wtedy odkryłam, że można pisać i w ten sposób zarabiać na życie. Wcześniej nie wiedziałam tego do końca, wydawało mi się w sumie, że nie wiem, skąd się biorą powieści. Wiecie, jak dzieci mają różne pomysły, że one rosną na drzewach albo po prostu skąd się biorą, nie wiadomo, z dziwnej krainy. Widziałam, że są zdjęcia autorów z tyłu książki, jakieś ich historie, ale jakoś nie łączyłam tych dwóch rzeczy. No a potem, jak już się dowiedziałam, że tak można, to postanowiłam zostać pisarką i nie zmieniłam tego zdania do dzisiaj. So the first book I wrote was actually like when I was, it wasn't a book, it was like a tiny little pamphlet, but I think this was before I wanted to be a writer seriously, but I wrote this book when I was about 8 called
Xenia, Daughter of the Moon, I think it was called. And I decided, because I was quite literally a child, I decided that I was going to get it published. So I walked to the post box with this little book in an envelope, and I posted it. There's a publisher called Penguin, as I'm sure most of you know, and I literally just wrote on it, "To Penguin, love, Samantha." And I just posted it. I didn't put my address or anything, and it was the only copy. Like, I hadn't saved it on my computer, so I just sent the only copy of this story to Penguin. So I like to think that it's still sitting in Penguin's dark vaults somewhere, just waiting to emerge. And then I didn't write my next book until I was 15. I'll let you do that. So the pamphlet was when you were 12, yeah? I was about 8. Pierwsze moje dzieło literackie to nie była książka, bardziej taki pamflet, coś grubsza forma dużo, o tytule Ksenia, córka księżyca, Ksenia, Daughter of the Moon. Powstało, kiedy miałam mniej więcej 8 lat i napisałam to i postanowiłam, że będę już wtedy pisarką, która będzie miała opublikowane swoje książki. Także jest taki wydawca, dom wydawniczy w Wielkiej Brytanii, Penguin, zapewne znany wielu z was, więc postanowiłam do nich napisać. Także zapakowałam w kopertę to moje dzieło, napisałam To Penguin, Love from Samantha, od Samanthy z buziaczkami i wysłałam to im. Wrzuciłam to do skrzynki pocztowej. Niestety to była jedyna kopia tego dzieła, które stworzyłam. Nie mam go nigdzie w swoich archiwach, więc pozostaje mi liczyć na to, że oni gdzieś to w swoich archiwach nadal trzymają jako coś niezwykłego. Based on the size of your books, I can't believe that it was short. I can write short books. I mean, I haven't yet, but I can. I have in my heart. Powiedziałam Samancie, że nie wierzę, że to była krótka książka na podstawie rozmiaru jej książek do tej pory. Samantha twierdzi, że potrafi pisać krótkie książki. To nie znaczy, że będzie to robić, ale potrafi. And do you remember the very first book that made you go into fantasy? Pamiętasz pierwszą książkę, która sprawiła, że zakochałaś się w fantastyce i będziesz pisała fantasy? It was such a long time ago. I'm not sure I precisely remember. I do remember The Hobbit by Tolkien having a big impact on me when I was a child. I think weirdly though, when I was a kid, I read more contemporary fiction than fantasy. Like there's a famous British author called Jacqueline Wilson, and she writes a lot of fiction for young teenagers about, serious issues that they might be going through. So there was this book called The Suitcase Kid that was really important to me after my parents' divorce, because it's about a girl called Andy who, her parents divorced and she has to go between her mum and her dad like I was. But fantasy, yeah, I think it must have probably been The Hobbit. And then I had this experience where when I was about 10, I saw the Lord of the Rings film adaptation. And wonderful. And it was great, but the scene that really struck me when I was a little girl was the scene where Arwen fights the Nazgul. And I always thought that was so cool because I hadn't seen a woman do something like that in fantasy before. Like most of the fantasy I'd consumed was about men, including I played quite a lot of video games when I was a kid as well. And I decided to run out and get the book afterwards because the book is always better, right? And I was absolutely horrified to realize that in the book, Arwen doesn't do that. I think it's an elf called Glorfindel who does it. And it really upset me when I was a kid. It sounds funny now, but it kind of broke my heart. It made me feel like I actually didn't belong. And I just stopped reading fantasy for quite a long time after that. Pierwsza książka, którą czytałam, fantasy, która mnie zafascynowała, to było naprawdę dawno temu, więc przyznam, że nie wiem do końca, czy dobrze pamiętam, ale na pewno wielkie wrażenie zrobił na mnie Hobbit. To była ta książka, która do dzisiaj pamiętam, zapadła mi w pamięć. Natomiast ja wtedy raczej czytałam takie książki współczesne dla młodzieży. Jest taka brytyjska autorka Jacqueline Wilson, nazywa się, i ona pisała właśnie książki dla odbiorców nastoletnich o dosyć poważnych problemach, z którymi być może mierzą się w życiu. Pamiętam, że jedna z części jej serii opowiadała historię nastolatka, który musi mierzyć się z rozwodem rodziców. I to bardzo do mnie przemówiło, dlatego że ja byłam w takiej samej sytuacji. Ja przechodziłam wtedy przez rozwód swoich rodziców i jakoś bardzo to mi pomogło, ale też na mnie wpłynęło.
Natomiast pamiętam też, że jako 10-latka miałam okazję zobaczyć Władcę Pierścieni w wersji kinowej i jedna ze scen, która bardzo mi zapadła w pamięć, to było w momencie, kiedy Eowyn walczy z Nazgulami. I generalnie pamiętam, że nie kojarzyłam wcześniej tego, że jakby kobiety walczą, one raczej zajmują czym innym, zwykle to faceci się zajmowali walczeniem w filmach czy w grach wideo. Ja dosyć dużo też grałam w gry komputerowe w tym czasie i tam zawsze było tak, że to jednak tym się zajmowali mężczyźni. No więc po wyjściu z kina pobiegłam do księgarni, kupiłam Władcę Pierścieni i ku mojej wielkiej rozpaczy okazało się, że w wersji oryginalnej nie jest tak. To nie jest Eowyn, która walczy, tylko walczy kto inny. I przyznam szczerze, że to złamało mi serce i byłam po prostu rozpaczona, jak tylko nastolatki mogą być. I szczerze mówiąc, na chwilę odłożyłam w ogóle wtedy gatunek fantasy, jeśli chodzi o czytanie. And the book that got me out of that, if any of you came to my event with Rebecca yesterday, I would have mentioned it, but it's called Sabriel by Garth Nix. And it's this wonderful trilogy about a girl who can, like, she uses like a set of bells to sort of call the dead. And that was what got me back into fantasy, because it's the way that Garth Nix writes about this young woman. And I reread it recently because I did a newspaper article where authors were like asked to reread their childhood favorites. And I was amazed by how well it held up. Like, it's just so good. And the main character, she's so competent and so confident in what she does, but without being completely perfect. And that was what helped me get back into fantasy. And now it's pretty much all I read, apart from like I might occasionally dive into historical or sci-fi, but mostly I love reading fantasy now. A książką, która przyciągnęła mnie z powrotem do gatunku, była książka Gartha Nixa, Sabriel. I to jest książka, która opowiada o bohaterce, która niesamowicie do mnie przemówiła, bo jest z jednej strony niesamowicie taka kompetentna, jest pewna siebie bardzo, ale też absolutnie nie jest idealna. I to mi się na tyle spodobało, że no, tak jak mówię, dzięki tej książce wróciłam do czytania fantastyki. To jest zresztą taka pozycja, którą przeczytałam niedawno znowu, bo zostałam poproszona o napisanie takiego felietonu o książce w ramach takiej serii próśb do autorów, żeby wrócili do swoich książek z dzieciństwa. I muszę powiedzieć, że jestem zaskoczona tym, jak ta książka się w ogóle nie zestarzała, jak nadal do mnie przemawia, jak nadal uważam, że jest świetna. Także od tego momentu tkwię właściwie w tym królestwie fantastyki. Czasem sięgam po książki science fiction albo historyczne, ale raczej jednak jest to fantastyka. I'm just gonna go for it and address the elephant in the room. So we are all waiting for the next part. When? Okay, sorry, I have to say it. So that was supposed to be very dramatic. Terrifying voice, terrifying. Yeah. But now I have to translate it, so I was gonna lose it. Anyway, zapytałam Samanthy, kiedy możemy oczekiwać następnej części. W końcu. I really felt that in my soul, thanks. Yes, it's coming, don't worry. So I've been working currently on a prequel to my novel, The Priory of the Orange Tree. I'm not going to try to pronounce it in Polish because I will butcher your beautiful language. But yeah, so I've been working on that, and it's taken me a while because it's like this big. It's actually longer than The Priory of the Orange Tree, and no, I'm not joking. So I've been working on that, but I'm about halfway through the 5th Bone Season book, and I'm really excited about this one because I always saw the first 4 books in the series as being kind of an arc by themselves, that they tell one part of the story, and then now I'm moving into the second arc of the series, and it just feels like it's going to be like, you know, you won't notice like a major difference, like it still follows the same characters and the same overarching story, but it's just slightly different tonally. And I feel like I'm doing hopefully some exciting things with the series. And I think this is the book that's going to show that in particular. One of the things I really wanted to do was to sort of create an epic dystopia where you get to see multiple places and how the dystopia is affecting different parts of the world. So, you know, so far we've been to France, we've been to Scotland, Manchester, London, Oxford, and I get to show a few more places in this one, and I really hope it will be worth the wait.
Po pierwsze dziękuję za to pytanie i za ten suspens, który zbudowałaś, bo czułam to na swoim ciele. Słuchajcie, ta książka się pisze, ona wyjdzie, ona się pojawi, więc to mogę wam obiecać. Natomiast cóż, rzeczywiście ostatnio zajmowałam się raczej tworzeniem prequela do Zakonu Drzewa Pomarańczy i zajęło to bardzo dużo czasu, ponieważ to jest książka, która jest dłuższa niż Zakon Drzewa Pomarańczy i nie żartuję. Jest naprawdę, naprawdę długa, więc musiałam jej poświęcić trochę czasu. Ale wracając do Czasu Żniw, piąta książka, jestem mniej więcej w połowie. I jestem bardzo podekscytowana, bo przyznam szczerze, że od samego początku traktowałam pierwsze 4 części tej serii niejako taką podserię. To znaczy w 5. części to nie jest tak, że nagle się pojawią nowi bohaterowie i zupełnie nowe historie, bo będą też postaci z poprzednich, ale myślę, że mam nadzieję, że uda mi się zbudować taką naprawdę epicką powieść dystopijną, w której będziemy odwiedzać różne części świata i widzieć, co tam się dzieje właśnie w związku z historią, którą wymyśliłam. Na pewno będziemy we Francji, będziemy w Londynie, będziemy w Szkocji, Irlandii, Manchesterze i myślę, że jeszcze w kilku innych miejscach. I mam nadzieję, że uda mi się też wzbudzić ekscytację u czytelników. I will say, if you want any clues about the next book, then perhaps follow me on Instagram, because I'm going on a research trip in a few weeks. So I will probably be Instagramming about that, so you can maybe see where it's going to be set. Jeśli chcecie trochę zobaczyć, jak uchylam rąbka tajemnicy, to obserwujcie mnie na Instagramie, ponieważ niedługo jadę na takie rozeznanie, zbieranie materiałów, kolejne i będę o tym pisać na Instagramie, więc wtedy zobaczycie, gdzie być może jeszcze ta książka będzie umiejscowiona. I know where. Okay, sorry. If you saw my face like a minute ago, it's just because I saw this beautiful edition of Prayer of the Orange Tree. I love it. Nice. Right, so last time we spoke, it was in 2019, I believe, in Edinburgh. You said that the Priory is the standalone. And then you said that your publisher told you that if you make even one extra page, we're not going to be able to publish it. And now you're telling us the prequel is going to be even longer. Zapytałam Samanthę, powiedziałam, że spotkałyśmy się ostatnio w 2019 roku i powiedziała mi, że to będzie na pewno jednotomówka i że jej wydawca powiedział, że jeżeli zrobi jeszcze jedną dodatkową stronę, to nie będą w stanie tego fizycznie wydać. A teraz mówi, że prequel będzie, że wcześniejsza książka będzie jeszcze dłuższa, więc o co chodzi? Yes, my agent had the same attitude actually when I told him that the Priory of the Orange Tree was going to be a standalone. And he looked at me and he just went... And I don't know how you're going to translate that. And so he just kind of looked at me and I was like, what? I can write a standalone. And he was like, oh yeah, sure, Miss 7-book series is going to write a standalone. And he was right, because it is a self-contained novel. Like, I think you can read The Priory of the Orange Tree as its own complete story. But as I was going, I realized, as I was writing the history of the world, that there were so many interesting stories to explore in it. And, after I'd built this world, I was like, okay, well, people seem to like it, so I'd love to stay in it. And I was lucky that Bloomsbury didn't mind me publishing another one. So that's where my next novel is coming from. That will be published in January next year. But yeah, it was weird. I think I probably misphrased it slightly in Edinburgh, probably because I am generally quite tired. But it was basically that if I made it one page longer, they were going to have to change the paper that they printed it on. And it seems to be that it has to be 848 pages specifically so that they don't have to change this paper. And I don't know how they've done this, but we seem to be in that situation with the prequel again. Like if I write one more page, that they're going to need to change the paper. So I don't know what this paper is. I think it's just like a nice thick paper that Bloomsbury likes to use, but it does worry me a little because it must be like this big with this thick paper, because it's I guess we'll see how long it's going to be. Cóż, prawda jest taka, że tak mówiłam, że to będzie pojedyncza książka, natomiast mój agent, kiedy mu powiedziałam o tym, to spojrzał na mnie z takim po prostu śmiechem w oczach i zrobił może być? Is that good?
i powiedział: jasne, jasne, droga pani autorko od 7-tomowych serii, na pewno nie jesteś w stanie napisać nic pojedynczego. I cóż, prawda jest taka, że ja myślę, że Zakon drzewa pomarańczy można czytać jako całość, to co w tej chwili już jest wydane, i to jest bardzo ciekawa lektura. Natomiast no, przyznam, że kiedy zagłębiłam się w ten świat, zbudowałam go jeszcze bardziej, rozbudowałam właściwie, stworzyłam sobie w głowie różne historie, pomyślałam, czemu w sumie nie pociągnąć tego tematu, bo wydaje się, że czytelnicy lubią tę książkę, więc dlaczego nie spróbować właśnie dać im czegoś jeszcze. Stąd moja myśl o tym, żeby dopisać ten prequel. On wyjdzie w Wielkiej Brytanii w styczniu 2023 roku. A jeśli chodzi o tę stronę jedną, o której Marta wspominała, że jak dopiszę jeszcze jedną, to wydawca tego nie wyda. Jest jakaś kwestia związana z liczbą stron i tego, jaki rodzaj papieru jest używany w książkach. Ja nie wiem dokładnie, o co tam chodzi, ale jest tak, że jak książka ma 848 stron, to wtedy można użyć jednego papieru, a jak ma więcej, to trzeba go zmienić. I ta sama kwestia jest właśnie z tym prequelem. Tam jest tych stron chyba trochę więcej, ale oni nadal są w stanie użyć jakiegoś jednego gatunku papieru, a innego nie. I przyznam, że trochę mnie to stresuje, bo naprawdę muszę się trzymać tej liczby stron, a to nie jest takie proste, więc zobaczymy, jak to wyjdzie finalnie. But it's really fascinating learning about how different things affect things like page counts. So, for example, each of the chapters in the New Priory book, like with the first one, it has a little illustration on the top. And one of the illustrations shows a key. And Bloomsbury just emailed me to say we're going to have to turn the key like horizontally instead of vertically because that affects the page count. And then I was like, okay, like, I guess that's fine. And then it really fascinates me how a book can be so many different sizes depending on like the language it's printed in. I know in Poland there were two options. You could either get a big version of Priory or split it in half. In Germany it was split in half because I think if you translate something into German, it adds like 30% longer onto the book. It's like, so can you imagine? So yeah, it's really interesting. And there was even this tiny version published in Spain that I still don't understand how they did it. If any of you follow me on TikTok, I have a video showing it. But it's like this huge book in English, and it's tiny, and it's the whole thing, and I just don't understand it. It's like they must have printed it in like the tiniest little font. But yeah, it's really interesting how it can be so many different sizes. To jest w ogóle ciekawa sprawa, jak wiele aspektów wpływa na to, ile stron ma książka finalnie, bo właśnie w tym prequelu, który niedługo wychodzi, jest, tak jak zresztą w Zakonie oryginalnym, tym pierwszym i drugim tomie, każdy rozdział jest opatrzony małą ilustracją i w prequelu jest jeden rozdział, w którym na ilustracji znajduje się klucz. I w którymś momencie dostałam telefon od ludzi z wydawnictwa mówiących, że ten klucz trzeba będzie ustawić pionowo zamiast poziomo, bo to też wpłynie na liczbę stron w książce, więc naprawdę niezbadane są losy tego, jak to funkcjonuje. Wiem, że w Polsce dostępne są dwie wersje, albo taka ogromniasta w jednym tomie, albo podzielona na dwa troszkę mniejsze. W Hiszpanii z kolei była kwestia taka, że oni zdołali jakoś zrobić z tego dużo krótszą książkę. Do dzisiaj nie wiem, jak im się to udało, bo tam jest naprawdę cała historia, a w porównaniu do polskiej czy niemieckiego wydania, no cóż, z niemieckim wszyscy wiemy, jakiej długości są słowa, więc tam tłumaczenie zyskuje, zdaje się, każde tłumaczenie 30% objętości. No to możecie sobie wyobrazić, jak to wygląda po niemiecku. I potem jest ta Hiszpania, w której to jest super krótkie, więc to jest w ogóle naprawdę fascynująca sprawa. So you've mentioned your TikTok and Instagram. How do you use social media as an author? Do you distinguish them between the private one and the professional one? Nawiązałaś do swojego TikToka i Instagrama. Jaki prowadzisz, w sensie, czy rozróżniasz pomiędzy swoim prywatnym a tym profesjonalnym jako autorka? Yeah, I've had a long relationship with social media. So the one I was on mostly was Twitter. And I was on Twitter for about a decade. And suddenly, one day, I just snapped and I could not be on Twitter anymore. It was like, I just realized like I was logging into Twitter every single day and it was just upsetting me so constantly. And another author said to me, like, if you start logging into Twitter and you never feel any better when you log off than you did when you log on. And I always felt worse. And it's a shame because there are so many things I do miss about Twitter. Like I loved the humor, I loved getting to chat to readers, I love getting to talk to my fellow authors casually as well.
But for me, I just broke under the pressure of it, and it was taking up so much of my time as well. Like when I think of, I could probably have written a whole other novel in the time I spent on Twitter, I'll be honest. Instagram's currently my favorite, although I am an ancient fossil who still uses Tumblr. I don't know how many people still use Tumblr, but I have a really nice little community on Tumblr, and it's where I have like the fewest number of followers, probably because the fewest people use Tumblr. But I do it just out of sheer love because it's got a really good inbox system where readers can ask you questions and they can be anonymous or not anonymous, and you don't have to answer them, and it's like a way to answer questions publicly so that other people can see your answers, which I really like. I'm trying to figure out TikTok. I don't know if I'm doing particularly well at it or not. I don't really love filming my own face, which a lot of TikTok seems to be about, so I'm struggling a little bit there, but I enjoy it in theory. And I do really, really love the TikTok community as well. It's just incredible to see how much excitement there is about books on there. But yeah, my favorite is probably Instagram. I just think it's kind of calm and like quite positive. You know, I always feel kind of cheerful when I log into Instagram, so that's still my favorite. And it also it's nice to be able to look back at my Instagram, and it's kind of like a photo album, so I can think, oh, what was I doing on this day like 2 years ago, and I can see because it's on Instagram. It's like a sort of a book of memories in a way, so that's why I like it. Mam dosyć długą relację z mediami społecznościowymi i tak naprawdę najczęściej używanym przeze mnie do pewnego momentu medium był Twitter. Spędziłam na nim bez mała 10 lat, aż jednego dnia doszłam do wniosku, że czas to zmienić, bo to było tak, że ja miałam takie bardzo ambiwalentne uczucia wobec Twittera. Z jednej strony to była taka platforma, która wywoływała we mnie bardzo dużo nerwów, smutku, takiego niepokoju. I pamiętam, że w którymś momencie jeden z autorów moich znajomych powiedział, że jeżeli się tak stanie, że to, że logujesz się na Twittera, będzie powodowało u ciebie wyłącznie albo w przeważającej części negatywne uczucia, to zrezygnuj z niego, bo to po prostu zatruwa ci życie. I rzeczywiście do takiej decyzji, taką decyzję podjęłam. Chociaż przyznam, że brakuje mi niektórych rzeczy, bo nadal nie używam Twittera w tej chwili. Brakuje mi humoru, który tam znajdowałam też. Co pewien czas brakuje mi kontaktu z czytelnikami, z innymi autorami, bo oni też się tam oczywiście pojawiali. Natomiast myślę sobie, że ten czas, który spędziłam na Twitterze, był tak ogromny, że pewnie byłabym w stanie przez ten czas napisać kolejną książkę. Więc naprawdę ja byłam na tym Twitterze częstym gościem. Cóż, Instagram jest jednym z moich ulubionych mediów. Jestem też na Tumblrze, jestem jedną z tych starszych pań, które jeszcze używają tej platformy. Mam tam najmniej obserwujących, ale z drugiej strony jedną z rzeczy, która mi się tam podoba, jest to, że można wysyłać mi pytania i potem ja na nie publicznie jakby odpowiadam, więc każdy, kto jest na tej platformie, może zobaczyć właśnie pytanie i odpowiedź, której ja udzielam. Jeśli chodzi o TikToka, to jeszcze się docieramy. To znaczy ja nie do końca jestem fanką pokazywania siebie, w sensie swojej twarzy i tak dalej, natomiast bardzo mi się podoba taka książkowa społeczność, która istnieje na TikToku. Jest super ekscytująca, tam jest mnóstwo pozytywnej energii i takiej ekscytacji właśnie książkami i to uwielbiam. A Instagram z kolei moim zdaniem jest taką dość radosną platformą, taką, która właśnie daje pozytywne odczucia. Poza tym traktuję go trochę jako taki album ze zdjęciami. Jak chcę sobie spojrzeć, co się działo 2 lata temu, patrzę na zdjęcie i tak oglądam, czy wracam sobie wspomnieniami do tego, co się działo. Także to jest, myślę, że Instagram jest moim numerem 1. Halo, halo? O, dobra. Słuchajcie, zostało nam niecałe 10-15 minut, więc będę otworzyć dla was. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to bardzo proszę, bardzo szybko. Samantha, I'm gonna open for Q&A, but we don't have much time, so, you know, let's be quick, okay? They have to speak fast. Już przyjdę. Hello, it's so nice to see you and meet you. My question is not very quick, but I'm gonna ask it anyway. I would like to know, how was it to create such a original, never be done before system of, let's call it magic, in the bone of seasons? Because it's what I would like to do in the future. Thank you. Pytanie jest o to, jak tworzyło się, jak to w ogóle było możliwe, żeby stworzyć taki system magiczny, jaki możemy znaleźć w Czasie Żniw.
I mean, first of all, I'm not entirely sure it hasn't been done before. I just want to clarify that because I feel like pretty much every idea has been done in some way. So I'm pretty sure someone out there would have written a magic system based on clairvoyance. But thank you very much anyway. It was interesting. It was a long process creating the magic system because I was trying to work out the best way to translate clairvoyance into a magic system that made sense. And what I ended up doing was I looked at lots of different historical types of divination, and the Victorians were very interested in spiritualism, for example. The Romans were, they would read clairvoyance in like in the movement of birds, for example. So yeah, I basically figured out what brought those groups together. And I tried to create 7 orders out of them. So I think I'll be as quick as possible because I know that we haven't got much time. But I think the most important thing with magic systems is to figure out the limit. Because if you don't have a limit on a magic system, there's no stakes. Like, we don't understand what is and isn't possible with magic. And I think that's really important to establish. Zacznę od tego, że wydaje mi się, że to nie jest takie w 100% oryginalne, bo mam wrażenie, że wszystko, co w tej chwili w książkach jest tworzone i pisane, już kiedyś zostało zrobione, ale tak czy inaczej dziękuję za to pytanie i za tę uwagę, bo to było tak, że proces był dosyć długi, dlatego że przełożenie funkcjonowania jasnowidzów na właśnie system magiczny, no, musiałam naprawdę do tego podejść z różnych punktów widzenia, starać się przełożyć to, jak patrzono w wiktoriańskiej Anglii na przykład na podejście w ogóle do duchowości i do takiego spirytualizmu. Pojawiały się też wątki ze starożytnego Rzymu, gdzie znowu tam było na to patrzone zupełnie inaczej, także to były rzeczy, które ja próbowałam połączyć, ale wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą w ogóle, jeśli chodzi o budowanie takich systemów magicznych, to może być dla was ważne, jest to, żeby postawić sobie jakąś granicę, to znaczy granicę dotyczącą tego, co jest w danym systemie możliwe, a co nie, bo jeżeli tego się nie zrobi, to tak naprawdę nie będzie wiadomo, w którą stronę iść, gdzie się zatrzymać, a to jest moim zdaniem szalenie istotne. Hi. So yesterday, Rebecca Kwang said that her American publisher proposed to her in Dragon Republic to have a love triangle. So my question is, do you feel pressure for your fans or publisher when it comes to like love moments, etc., like to involve more, like, I don't know, so very detailed scene when it comes to love interests of heroes? Okay. Pytanie jest o to, wczoraj Rebecca Kwang powiedziała, że jej wydawca zgłosił się do niej z taką propozycją, z takim pomysłem, żeby uwzględniła trójkąt miłosny w swoim pisarstwie i czy ty czujesz jakąś presję związaną z tym, żeby właśnie takie sceny czy takie wątki umieszczać w swojej literaturze? Generally, no. I haven't really ever felt any pressure from my publishers to do something like that. I think maybe the most that happened is my editor once said, like, these 2 characters could potentially have some sexual tension. And I was like, okay. I mean, it was just 2 side characters, so it didn't affect the plot particularly, but she felt like that was a good idea, so I went with it. But I've certainly never felt pressured into including anything, and more importantly, I've never felt pressured into taking anything out either, which I really appreciate. I generally have a pretty good relationship with my publisher like that. Jeśli chodzi o taką presję i też pomysły na umieszczanie różnych wątków, to mój wydawca raczej tego nie sugeruje. Kiedyś rzeczywiście pojawił się taki pomysł dotyczący takich 2 pobocznych postaci, więc to też nie było jakieś kluczowe, ale właśnie wydawca zapytał, czy być może między nimi coś mogłoby się narodzić o podłożu seksualnym, więc pomyślałam, no okej, no jak bardzo chcesz, to proszę. Natomiast nie ma generalnie takiej presji i też, co ważne, nie jestem proszona o to, żeby usuwać rzeczy ze swoich książek, a to jest dla mnie dużo ważniejsze, także bardzo to doceniam i generalnie moja relacja z wydawcą jest naprawdę super. Hello. Okay. God, it can be awkward, but hi, Samantha. Hello. Honestly, I just want to say hi, what I did. No, not just say hi. In that case, I'm going to ask in my language, but trust me, it's a favor. Okay. I think that's the reason why you are lucky today. So, my question is,
Bo jak to z tobą jest tak dokładnie? Czy był w twoim życiu taki moment, że poczułaś, że znalazłaś swój sposób na opowiadanie historii? Ale nie chodzi mi o pomysł na książkę czy na historię samą w sobie. To, co próbuję powiedzieć, to, że nie chodzi mi o to, jak używasz słowa, ale jak je rozumiesz. Wiesz, czy był moment, w którym przestałaś widzieć w nim narzędzie, a zaczęłaś myśleć o nim jak o tworzywie, z którego wyrabia się światy? Jakbyś bardziej słyszała słowo, niż je widziała. Nie zrozum mnie źle. To nie jest tak, że... To jest ważne. To nie jest tak, że ja odbieram to w ten sposób, że masz właśnie swój sposób i nie zbaczasz z drogi. Nie chciałbym ci zarzucać kostniejącego stylu czy hermetycznego. Przeciwnie, chodzi mi o taki kompas, czy może kotwicę, czyli coś takiego, co osadza cię mocno w materii słowa, ale jednocześnie pozwala ci eksperymentować. The awkward moment where you're not in on the joke at all. Okay. I'm so nervous. So am I. The question is whether you had an aha moment in which you've discovered or maybe created your idea, not an idea, but a method for creating not books as such, but your language, and using words not as tools, but more like a raw material for creating your own universes or worlds, because it's like it's very specific, and I'm not saying it's old school at all. Please don't understand it like that. But it's a basis for experiments, and we can see that. So when was this moment when you discovered that this could be used like that, the words as a raw material? So, like, when did I... Sorry, even... It's such an odyssey of a question. Like, it's so like... I guess the thing is whether you started using words for creating universe, and not only as... So how do you understand language instead of using it as a tool for writing, for creating? So when did I start using it to create worlds rather than just generally? Or? Yeah. Interesting. Wow. I'm not really sure if I had that moment. I mean, I suppose the moment would be, I don't even know. Like when I was a kid, I don't really remember the exact moment that I started building worlds in my head. And there's a really interesting word that I like. It's paracosm in English, and it's like it refers to the worlds that children create, and I guess I did have those in my head, but I think the first imagining I did was probably more based on like films, actually. Like I would think up my own sequels to films. But yeah, I guess my first little world was probably Xenia, Daughter of the Moon, which we will never see again. Sorry, that's probably not a very good answer to the question, but it was like a question that I'm intimidated by because it was so epic. Jeśli chodzi o budowanie światów i tego, jak zaczęłam to robić i jakimi narzędziami, słowami rozumieć to, co mnie otacza i sama tworzyć. Myślę, że to się wydarzyło, jak byłam mała, ale szczerze mówiąc nie pamiętam dokładnie, bo to pytanie totalnie mnie zaskoczyło i wręcz tak nie wiem, jak na nie odpowiedzieć. Natomiast myślę, że jako mała dziewczynka raczej czerpałam z filmów niż ze słów i z języka. To na pewno pamiętam. A cóż, pierwszy taki świat, który zbudowałam, no to jest ta Ksenia, córka Księżyca, Xenia, Daughter of the Moon, która zalega gdzieś w archiwach wydawnictwa Penguin i z którą niestety nigdy świat się nie zapozna. I know that it's the last question, but I just wanted to say really quickly just how grateful I am to my Polish readers for supporting the series. And it's weird because most people know me for The Priory of the Orange Tree elsewhere, but it's so lovely that The Bone Season has such a strong fan base here, and I just really appreciate you guys, so thank you so much.